Cześć. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat przewyższenia optyki na karabinku. Sprawa może wydawać się oczywista, natomiast patrząc na ten cel, który znaleźliśmy na strzelnicy, które po prostu wzięliśmy do treningu oraz na moje doświadczenia na naszych szkoleniach oraz na przykład podczas zawodów, w których bierzemy udział, które obserwujemy, albo podczas zaawansowanych zadań taktycznych i scenariuszy, możemy zwrócić uwagę na to, że podczas zadania strzeleckiego, kiedy mamy do wykonania coś więcej niż 2 czy 3 strzały, tylko jest tych strzałów sporo, albo musimy przejść przez całą taką przeszkodę, jaką jest ten 9-hole, okazuje się, że pewne podstawowe tematy, takie jak przewyższenie przyrządów celowniczych, zaczynają gdzieś w naszej pamięci odrobinę zanikać. Dlatego chciałbym dzisiaj Was uczulić i pokazać Wam parę tipów, w jaki sposób można to bardzo dobrze, efektywnie trenować, żeby mieć świadomość tego, w jaki sposób należy pracować na tego typu zasłonach i przesłonach i dlaczego też przewyższenie przyrządów celowniczych jest istotne. To, co tu widzicie, to jest karabinek z 16-calową lufą z zamontowanym na tym lunetą o zmiennym powiększeniu wraz z kolimatorem na offsecie. Głównym systemem celowania jest luneta i to na tym systemie będziemy teraz pracować, tym bardziej, że mamy tutaj pewne nieliniowe, można powiedzieć nieosiowe względem osi ziemi wycięcia, które też spowodują, że właśnie wykorzystanie tej lunety będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Do czego zmierzam? Jak widzicie, jest tutaj widoczna różnica pomiędzy lunetą a osią lufy. Tak? Mamy te dwie osie, które się różnią. Jak wiadomo, karabin kalibrujemy na wybranym przez siebie dystansie, więc te dwie linie stykają się na wybranym przez nas dystansie i to oznacza, że mamy wykalibrowany karabin na jakimś tam określonym przez nas dystansie. W sytuacji, kiedy strzelamy zza przesłony, to wszystko dzieje się bardzo blisko nas, więc musimy brać pod uwagę, można powiedzieć, surową różnicę wysokości pomiędzy celownikiem a lufą. Co to znaczy? Dla przykładu, jeżeli spojrzę sobie teraz przez celownik, to widzę kompletny cel w mojej lunecie. Cały. Natomiast jeżeli nacisnę teraz na spust, to pocisk ewidentnie przejdzie przez przesłonę. Tak? Więc widzę to bezpośrednio. W przypadku, kiedy strzelam do czegoś z płyty OSB, ryzyko, że coś mi się wydarzy albo komukolwiek innemu jest relatywnie niskie. Natomiast wyobraźmy sobie, że jest to betonowy mur lub na przykład karoseria samochodu. W tej sytuacji mogłoby to się skończyć dużo bardziej nieprzyjemnie. Dlatego uczulam, żebyście zwrócili na to uwagę. Taka przeszkoda typu 9-hole jest bardzo dobrym materiałem do treningu tego typu przewyższeń. Pokażę Wam, na co należy zwracać uwagę i jak rozpoczynać trening z 9-holem. Strzelimy po 2 strzały z każdego z tych otworów, tak żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób będę prowadził karabin. Strzelamy 9-hola 2 razy. Pierwszy raz strzelamy wprowadzając karabinek w otwór, z którego będziemy prowadzić ogień. Ostrzeliwujemy 5 otworów. 1, 2, 3, 4 i 5. To są otwory, na których początkowo warto się szkolić w zakresie przewyższenia. Bardzo ważne. Weźcie pod uwagę, że kształt tych otworów powinien Wam sugerować, w jakiej osi powinien być wprowadzony w ten otwór karabin. Czyli w niektóre cele będziemy strzelać na tak zwanym cantingu. Ok. Timer. Stand by. Podchodzę do 9-hola. Wprowadzam karabin tak, żeby lufa nie opierała się samą lufą, tylko łożem, ponieważ oparcie się o lufę spowoduje zmianę punktu trafienia względem punktu celowania. W tej formie odnajduję środek swojego celu i powoli naciskam na spust 2 razy. Wyciągam karabin, schodzę do postawy niskiej, wprowadzam go w drugi otwór, zabezpieczam, wyciągam, wprowadzam w trzeci otwór i tutaj już zaczynam go sobie obracać w drugą stronę. Czwarty otwór, mogę się odrobinę odsunąć, przyjąć wygodniejszą pozycję, obrócić się bokiem, zabezpieczenie i kolejny to samo. To, co tu widzieliście, to oczywiście są odejścia tej płyty OSB od podmuchu urządzenia wylotowego. I teraz to, co zobaczyliście, to było wprowadzenie karabinka do otworów strzeleckich w taki sposób, żebyśmy mieli gwarancję, że na pewno nie przestrzelimy przeszkody podczas strzelania. Teraz wykonamy to zadanie z uwzględnieniem prawidłowego wykonu, czyli nie będziemy wprowadzać lufy do wnętrza tych otworów strzeleckich, po prostu ustawimy się przed nimi, ale uwzględnimy te wysokości, czyli tak jakbyśmy mieli włożoną tą lufę do wnętrza, natomiast będzie ona wysunięta poza 9-hola, więc tutaj proszę o szczególną ostrożność. To samo, 2 strzały do każdego celu.
Ok. Stand by. Pilnuję kątów. Ok. Wykorzystując inne przesłony, takie jak na przykład karoseria samochodu albo jakieś wąskie otwory, przez które będziecie prowadzić ogień, pamiętajcie, że karabin to nie jest narzędzie, które zawsze musi być ustawione dokładnie w ten sposób. Bez problemu możecie go układać analogicznie do otworu strzeleckiego w takiej formie, żeby przyrządy celownicze i lufa były zgodne z osią, aby uniknąć ewentualnego przestrzenia przesłony. Tyle ode mnie. Dzięki, do zobaczenia na strzelnicy.